Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że się bardzo stęskniliście przez weekend i dlatego rozpoczynamy, żebyście już nie stęsknili. Mam nadzieję, że się strasznie stęskniliście przez weekend i dlatego, żebyście już nie musieli dłużej czekać i cierpieć. Zaczynamy od... Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu, w kolejnej 6 rano, o kolejnej 6 rano, w kolejny dzień i w kolejnym początku tygodnia, który będzie niezwykły w Waszym życiu, a przynajmniej tak możemy zrobić. Moi drodzy, nie wiem dlaczego tak jest, że prawie zawsze jak zaczynam coś nagrywać, to się okazuje, że mam tutaj jedną kreskę baterii, więc trzeba się spieszyć, więc bardzo możliwe, że będę mówił trochę szybko i nieskładnie po to, żeby mi się nie skończyła bateria, zanim nagram ten odcinek. Chciałbym, żebyśmy w tym tygodniu zaczęli od czegoś strasznie ważnego, bardzo istotnego, wiem, mówię to w każdym odcinku, ale od czegoś naprawdę bardzo istotnego, co nas doprowadzi do bardzo istotnego cytatu dzisiaj, który bardzo lubię. Otóż, moi drodzy, na pewno zauważyliście, że w naszym życiu jest mnóstwo takich miejsc, takich osób, takich sytuacji, gdzie nam wszyscy mówią, co mamy robić, w sensie jacy mamy być. Tak nam mówią rodzice, tak nam mówią w szkole, tak nam mówią w kościele i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od pewnej fantastycznej dziewczynki, której tato próbował powiedzieć, jaka ona ma być i co ma robić, bo tato miał jakiś skiz widocznie odnośnie jej przyszłości, ale ona zachowała się fenomenalnie. McKenna, promise, Daddy, that I will not have any boyfriends, Say it. Say, I will not have any boyfriends. I just want to look at them though. Myślę, że ta dziewczynka albo się wpakuje w jakiś straszny związek kiedyś, albo będzie fenomenalną dziewczyną, dlatego że potrafiła już w takim wieku postawić na swoim. Moi drodzy, dlaczego ten filmik, dlaczego o tym Wam mówię? Dlatego, że dzisiaj będzie cytat, który dokładnie o tym opowiada. Cytat z jednego z moich ulubionych ludzi na świecie. Wiem, nie był święty i tak dalej. Dzisiaj będzie cytat ze Steve'a Jobsa. I jest to naprawdę jedno z ulubionych moich zdań. Z tego powodu, że on po prostu powtórzył to, co Pan Jezus już dawno wymyślił. Zdanie Steve'a Jobsa na dzisiaj. Twój czas jest ograniczony, dlatego nie marnuj go na życie cudzym życiem. Kochani, to zdanie, ja wiem, mówię to naprawdę przy każdym zdaniu, ale to jest jedno z najważniejszych zdań i prawideł w ogóle życiowych. Ile my marnujemy czasu na nieustanne porównywanie się z kimś, a co gorsza, na nieustanne kopiowanie w naszym życiu jego życia. W sensie myślimy sobie, on ma tak niezwykłe życie, on jest tak nieszczęśliwy, ona jest taka niesamowita, ona ma taką fantastyczną ścieżkę życiową, więc ja będę chciał pójść dokładnie tą samą ścieżką. I kochani, nie, broń Boże, nie chodzi o to, że w życiu jest cenne i fajne tylko to, co jest oryginalne, niepowtarzalne i tak dalej. To jest w ogóle jakaś bzdura. Ja strasznie lubię takie zdanie, które kiedyś usłyszałem od jednego z moich przyjaciół, że powiedział mi taką rzecz. Ojcze, Pan Jezus to był najbardziej nieoryginalny człowiek świata. W sensie on cały czas mówił, robię tylko to, co mi ojciec kazał robić. Mówię tylko to, co mi ojciec kazał powiedzieć. Czyli Jezus nieustannie naśladował swojego ojca. Więc, kochani, nie chodzi o to, że najważniejsza jest oryginalność i to, że nie możesz robić czegoś, co robi inny człowiek, albo, nie wiem, korzystać z jego wzoru. Nie o to mi chodzi. Kochani, to, że korzystamy z różnych wzorców, to, że mamy się uczyć od świętych albo fantastycznych ludzi, którzy coś osiągnęli w życiu i że mamy w ogóle brać ich pomysły i je wykorzystywać, ja w ogóle jestem całym sercem za. Nie chodzi mi tutaj o taką głupią oryginalność, nie. Tylko chodzi mi o to, że my bardzo często nie żyjemy dlatego, że chcemy żyć życiem innych ludzi. Chciałbym, żebyście dzisiaj pomyśleli, żebyś dzisiaj pomyślał i pomyślała o tym, czy przypadkiem w swoim życiu nie próbujesz osiągnąć czegoś, bo tak ci to wymyślili rodzice, albo tak ci to ktoś nakazuje, albo dlatego, że to w ogóle nie jest twoje, to w ogóle nie jest twoje myślenie, ale jakaś sytuacja życiowa cię zmusza, żeby tak było. I kochani, oczywiście mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Ja jestem w ogóle pierwszym człowiekiem do tego, żeby słuchać tego, co mówi Pan Bóg i zawsze będę chciał żyć, że tak powiem, pod Jego wolą. I będę też słuchał Kościoła, używając oczywiście rozumu, będę słuchał moich braci, używając rozumu i tak dalej. Ale nie będę, że tak powiem, zmuszany do tego, żebym żył tak, jak mi ktoś mówi. Jeżeli oczywiście przyjmę to, bo to jest świetny pomysł, że ktoś mówi coś, słuchaj, powinieneś tak i tak, ja mówię, o kurde, to jest świetne.
Pewnie to zrobię i taki bunt nie będę tak robił, bo ktoś mi tak mówi, jest bezsensowny. Nie o to mi chodzi. Mam nadzieję, że to ja życie. Tylko chodzi mi o to, że ja znam kupę ludzi, którzy nieustannie patrzą na innych, a już nie daj Boże, na przykład na jakieś gwiazdy z internetu albo z telewizorów i tak dalej. I Boże, jak ja bym chciał mieć takie życie jak on. Nie! To jest życie dla niego i w ogóle prawdopodobnie jest w ogóle przekichane, uwierzcie mi. Natomiast ty masz swoją ścieżkę życiową i chodzi o to, żeby ją znaleźć, wykorzystać wszystko, co jest dookoła do tego, żeby była jak najlepsza i żyć swoim życiem. Masz tylko jedno, nie marnuj je na głupie kopiowanie życia kogoś innego. Dobra? Bo są takie momenty, kiedy w tych końcóweczkach dokładnie wiem, co powiedzieć i w ogóle jest fajnie, ale są też takie, że nie wiem. I dzisiaj jest właśnie taki ten drugi, że w ogóle nie wiem, co to mówić. Dlatego to będzie taki ekran, w którym tylko możecie sobie powciskać guziki, a żeby nie było tak bez sensu, to powiem tylko, że będę dzisiaj cały dzień o Was, no tak jak co dzień w ogóle, ale będę dzisiaj cały dzień o Was pamiętał, modlił się za Was i Wam błogosławię. Do zobaczenia jutro o 6 rano.